Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Rio i witam wszystkich maniaków trudnego terenu w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w SnowRunner. Dzisiaj chciałbym się zająć sąsiedzką pomocą, a mianowicie przygotowałem na dzisiaj dwie misje. Jedna misja to pechowy rybak. Mówi się, że wędkarstwo relaksuje. Ogólnie tak, no chyba że zgubisz ciężarówkę. Pomóż temu biedakowi wyciągnąć jego zgubę z rzeki. Mam dość słuchania jego płaczu w słuchawce. Zadanie jest następujące. Mamy wyciągnąć ciężarówkę, która się tutaj utopiła. W sumie bardzo dobrze, że tutaj musimy dojechać, ze względu na to, że odbiorę w końcu ciężarówkę, która tutaj stoi dla nas przygotowana i może jeszcze zgarnę tą modyfikację, bo i tak muszę zasadniczo tędy tutaj zjechać, żeby dostać się do pechowego rybaka. I drugim zadaniem jest głodni pracownicy. Najwyraźniej kierownictwo Dyson Diesel dało wyższy priorytet dostawom materiałów i sprzętu niż żywności i wody. No tak, maszyny muszą lecieć, ale jak? To już jest obojętne. Pracownicy ledwie mają co jeść, a morale ciągle spadają. Czy możesz nam w tym pomóc? Z tym również nie będzie problemu. Z farmy mamy dostarczyć tutaj materiały eksploatacyjne. W sumie bardzo fajne misje. Po drodze mogę zgarnąć jeszcze tą modyfikację tutaj, także też nie będzie z tym największego problemu. Halo? No. Do dzisiaj. Dzisiejsza ciężarówka jest nam już bardzo znana. Ciężarówka terenowa International Paysta 5070. Startujemy silnik, bo jak widać już kierowca zasnął za kierownicą. Najwyraźniej znudziło mu się słuchania moich tutaj opowieści. Co mamy dzisiaj do zrobienia? O proszę, już się kolega obudził. Dobra, to od czego zaczynamy? Zaczniemy dzisiaj od pechowego rybaka, czyli jedziemy przez zaporę do zjazdu do kamieniołomu, potem skręcamy w prawo, jedziemy tutaj po modyfikację. Jedziemy po ciężarówkę, która tutaj stoi i jedziemy po Chevroleta, który nieszczęśliwie utknął w błocie. No, zobaczymy jak to pójdzie. Hamulec, ręczny napęd na 4 koła i jedziemy. Jestem w stanie teraz pokazać wam troszeczkę takich misji pobocznych, ze względu na to, że kariery dalej nie mogę robić, ze względu na to, że kolejne misje są dopiero od levelu 8, ja mam level 7. Co za tym idzie, musimy w tym momencie kilka pobocznych misji zrobić, żeby co najmniej jeden level podskoczyć do góry, także w tym momencie zrobimy kilka takich misji typu ratowanie samochodu, wyciąganie przyczep z bagna, tu gdzież dostarczanie różnego rodzaju przedmiotów do punktu, w którym są te przedmioty oczywiście potrzebne, typowa dostawa A do punktu B. Może wybierzemy się na zwiedzanie pozostałych dwóch map, w każdym bądź razie w tym momencie kampanii dalej nie mogę robić. Potrzebuję do tego wyższego levelu, ale nic nie szkodzi. Dzisiaj zajmiemy się tutaj ratowaniem, czy tam pomocą sąsiadom, pomocą ludziom, którzy mają tutaj pewnego rodzaju problemy. Także jakoś... Oj, o kurde, ale spóźniłem zakręt i za szybko w niego wjechałem i... oberwało mi się. Dobrze, że zderzak zamontowałem. I słuchajcie, upgrade samochodu. W końcu mogłem zderzak na tym samochodzie założyć. No nie powiecie. 7 leveli potrzebowałem tylko na to, żeby założyć zderzak w tym aucie. Normalnie masakra. No ale tak bywa.
Taki jest SnowRunner. Nie, w niektórych ciężarówkach niektóre rzeczy są naprawdę śmieszne, jeżeli chodzi o poziom, który potrzeba do nich, żeby je założyć. Na przykład osłona przeciwsłoneczna do tego pojazdu to też potrzebuje coś koło levelu 15, między 15 a 20 levelem potrzebuje, także no trudno. Ta ciężarówka nie jest dobrym pojazdem do upgrade'owania, żeby jak najładniej wyglądała i było jak najbardziej praktyczniejsza. To jest, ale no cóż to dużo gadać, to jest taka typowa ciężarówka na sam początek gry. To najważniejsze, co ona potrzebuje do wykonywania zadań, ma już w sobie wbudowane, niby ten najsilniejszy silnik, ten jedyny silnik, który tutaj jest dostępny, do tego opony błotne. Zawieszenia też nie mogłem jeszcze zmienić na wysokie, ze względu na to, że tam levelu mi jakiegoś tam brakowało. Ale wybrałem sobie właśnie tą ciężarówkę dzisiaj, ze względu właśnie na to, że muszę wjechać w bagno, które dla niektórych pojazdów może być dość zdradliwe i wolałem do tego zadania wybrać od razu pojazd terenowy, który ma napęd na 4 koła, blokadę dyferencjałów musiałem sprawdzić, bo zapomniałem już, czy ta ciężarówka ma, czy nie. Napęd na wszystkie koła, blokada dyferencjału i opony błotne i wtedy można się tutaj huśtać po bagnistym terenie. Do zdobycia mamy na 100% modyfikację i w tym momencie też zabierzemy ciężarówkę, która tutaj jest. Nie pamiętam, jaka to jest ciężarówka, dlatego też nie będę tutaj strzelał, czy jest fajna, czy nie. Jak ją wyjmiemy z bagna i ją odholujemy do garażu, to zobaczymy, co w niej można zamontować i do czego ona się będzie nadawać. A tymczasem wjeżdżamy w bardzo grząski teren. Jak już widzicie, jadę tutaj w kierunku drzew, w razie czego, żebym mógł gdzieś się podpiąć wyciągarką. Modyfikacja jest chyba zaraz tu za tym drzewem, tak. Tam w tym miejscu właśnie, gdzie jest ten znacznik, jest modyfikacja. Bo jakoś muszę tam wjechać. Może między tymi dwoma drzewami, tutaj jest mniej wody. Co za tym idzie, powinno być troszeczkę mniej, błota. Mamy modyfikację. Co to jest za modyfikacja? Jest to podwyższone zawieszenie do pojazdów Scout 800. Scouta 800 zdobyliśmy na poprzedniej mapie. Zdobyliśmy go w odcinku, gdzie zbierałem modyfikacje i zbierałem pojazdy. Tam właśnie zdobyliśmy Scouta 800 i to jest właśnie do niego modyfikacja na podniesienie podwozia, żeby po prostu prześwit między kołami a podłożem był o wiele większy, żebyśmy po prostu nie zakopywali się tak szybko. Kolejne ciekawostka, jaką tutaj będziemy mieć, jest ciężarówka tutaj po prawej stronie, którą zaraz zamierzam wyciągnąć. Patrzę tylko, z której strony mam do niej podjechać. Zahaczyłem się o drzewo, nie chce mnie puścić. Puszczaj, bo cię zetnę. Od tej strony podjadę. Odkryto International Transport. O kurde, wiecie co? Już widzę, że to cienko idzie. Mogę zmienić pojazd? O, mogę. Dobra, ciężarówka ma niesamowicie duże zużycie paliwa i nie wygląda to zbyt dobrze. Szyby nie pękają w tej grze, ale widać, jaka jest ciężarówka zdezelowana. Ojejku. Wygląda jakby tutaj jakby tutaj kilku kiboli z baseballami wpadło i otrzaskało całą ciężarówkę. Zobaczmy, co to jest za pojazd. Jest to ciężarówka na autostradę.
Dla mnie jest to już od razu pojazd do sprzedania. Ze względu na to, mogę założyć w niej większy silnik. Żeby podnieść ją, potrzebuję kartę Mine. Opon błotnych na niej... A, czekajcie, one może mieć terenowe opony. Okej, a może mieć... Ani nie może mieć blokady dyferencjału, ani nie może mieć napędu na wszystkich kołach. To jest typowy pojazd do sprzedaży. Chciał, nie chciał. Ta ciężarówka się do niczego nie nadaje. Moim zdaniem, jeżeli lubicie ciężarówki typu autostrada, to możecie sobie ją zachować. Ale szczerze powiem, ja tą ciężarówkę sprzedam. Zarobię na niej 31 900, na pewno się to przyda na kupno jakiejś innej, lepszej ciężarówki. Ja jestem ogólnie przeciwny temu, żeby głowę sobie zaprzątać ciężarówkami typu autostrada. Niektóre są fajne, ale niektóre się naprawdę do niczego nie nadają, szczególnie te, które nie mają ani blokady dyferencjału, ani napędu na wszystkie koła. No i jak ja mam teraz wyjechać? Teraz muszę, kurde, się troszeczkę podciągnąć. Złapiemy się drzewa i podciągniemy się, żeby wygrzebać się z tego błota tutaj, bo widziałem już, jakbym dalej wjechał, to już bym na pewno miał problem z wyjazdem. I w tym momencie muszę przejechać na drugą stronę. Mam nadzieję, że dam radę. Tu nie wygląda na głęboko. Okej, całkiem. Grząsko jest, to muszę przyznać. Więc do przodu, ale delikatnie. Opsa. To było trochę za szybko, bo miało być delikatnie, a nie jakieś tutaj wyścigi. Dobra, mamy tutaj pojazd biednego rybaka. Jak on się tam w wodzie znalazł, nie mam bladego pojęcia. Ale trzeba go stamtąd jakoś wyciągnąć. Mój plan jest wyciągnąć go w tą stronę. Podepniemy się do niego. W tą stronę go wyciągnę, odepnę i teraz się przypnę do niego od przodu. Żebym mógł go trochę tutaj tak przechyliło mnie właśnie. Podepnę się do niego z przodu, żebym mógł go normalnie tak wyholować. O. Dobra, jedziemy z powrotem. Duża ciężarówka, duże koła, więc nie powinno być problemu. Tutaj musimy przejechać gdzieś na drugą stronę i przejechać do drogi. W zasadzie mogę go wyciągnąć tędy. O, pojedziemy sobie tędy. Tu w prawo i drogą praktycznie dojedziemy sobie do rybaka. Tą misję, z tego co kojarzę, można byłoby robić dobrym skautem, także jeżeli macie Chevroleta Chevroleta na sterydach, czyli opony błotne, podwyższone zawieszenie i większe koła, taki monster truck, to możecie to spokojnie robić Chevroletem.
Ja wybrałem sobie do tego ciężarówkę, ponieważ i tak będę tą ciężarówkę potrzebował do wykonania kolejnego zadania. I z tego właśnie powodu postanowiłem dzisiaj większego sprzętu użyć, ale normalnie można byłoby to dobrym skautem wykonać. Jak gdzieś tu przejeżdżałem. Chyba tędy. Okej. Dobrze idzie. Ach, myślałem, że będę tu skręcał, do tego ten znak. Myślałem, że będzie że ten znacznik jest położony do skrętu, dlatego że był tak bardziej po lewej położony. A tu się okazało, że wcale tak nie musiało być. Dobra, teraz tak, tu w prawo. I od razu w lewo. Prosto byśmy pojechali tak, jak przyjechaliśmy, tam koło kamieniołomu. Też niby byłaby dobra droga, ale pojedziemy tędy ze względu na to, że chciałbym zobaczyć, jak to będzie szło, jak pojedziemy właśnie troszeczkę inną drogą, niestandardową taką. I czy będę tego wyboru później żałował? Już widzę, że będzie ciekawie, bo jest krzywo, strasznie krzywo. I błoto. Dużo błota. O kurde. Nie spodziewałem się takiego podjazdu tutaj. Nie spodziewałem się tak stromego podjazdu, ale nic nie szkodzi. Tak, dotąd dopóki jedziemy, poruszamy się, dotąd jest wszystko ok. Dajemy radę. Muszę kontrolować spalanie, bo nie tego. Ta ciężarówka ma bardzo mały zbiornik paliwa, więc może się tutaj bardzo szybko skończyć paliwo, przez co mogą się bardzo szybko zacząć problemy. Bo to trzeba byłoby dotankować, bo to trzeba byłoby albo odholować, no różnie to bywa. Na pierwsze zadanie mi na pewno starczy, potem będę musiał się na pewno odholować do garażu i zatankować. Tu jest jeszcze jeden taki podjazd, o kurde. Ale to jest chyba wyjazd na główną drogę. Muszę rzucić okiem. Tak, to jest wyjazd na główną drogę, ale też podjazd niczego sobie. Uff. I błota bardzo dużo. Już się zapadłem ciężarówką. Chyba tamta inna droga byłaby lepsza. Nie przewracaj się, kolego. A podjadę, czy muszę wrzucić bieg niski? O, poci się. Muszę przyznać, że trochę stromo tutaj jest na wyciąganie pojazdu. O kurde, ale dawaj, 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 już prawie jesteśmy na drodze. Dobra, daliśmy radę. Cacy, fajnie poszło. Włączmy może światła.
No tak bez świateł jeździć to też tak trochę głupio. Trochę dziwi mnie fakt, bo cały czas się tak zastanawiam. Znajdujemy różnego rodzaju pojazdy, znajdujemy różnego rodzaju ciężarówki albo skauty. Okej, skauty to tam mniej więcej wszystkie są jednakowe i skautów też się nie używa tak często. Z ciężarówek korzystasz prawie że non-stop, bo musisz coś gdzieś dowieźć. I na samym początku, jeżeli sobie kupujemy taką gołą wersję SnowRunnera, to ta gra na samym początku sam złom daje. To są ciężarówki, którymi nic nie można zrobić. Ciężarówka nie mająca napędu na 4 koła, czy tam na wszystkie koła, i ciężarówka, która nie ma blokady dyferencjału, to jest dla mnie ciężarówka, która mało co może zrobić. Do mało rzeczy się nadaje. Chyba że tak jak wspomniałem, znajdujesz taki pojazd i pierwsze co robisz, to go sprzedajesz i inwestujesz te pieniądze po prostu w ciężarówkę inną, która się do zadań lepiej nadaje. Chyba że po to jest to zrobione. Ale to też nie jest wcale wytłumaczone w tej grze. Na samym początku, ale mi w dupę wjechał, no kurde. Dobra, tutaj mam go odstawić. A nie tutaj, sorry. Trochę mu jeszcze maskę po tego porysuję. Tutaj go muszę odstawić, pomyliło mi się. Dobra. Miejmy nadzieję, że nauczył się czegoś. Dzięki za uratowanie jego wozu. No spoko. Nie mam nic tutaj do zastrzeżenia. W tym momencie muszę się odholować, bo nie mam żadnej stacji paliw tutaj. Mogę jeszcze to zadanie tutaj wziąć. Niebezpieczny wypadek. Zobaczyć, co to jest za zadanie. Na ten kawałeczek jeszcze mi będzie starczyć to, co mam w zbiorniku. Odholujemy się i będziemy wykonywać zadanie. No trzeba, kurczę, pracowników nakarmić, ale typowa firma XXI wieku, sprzęt jest ważniejszy niż pracownicy. Większość dorosłych wie, o czym mówię. Szczególnie ci, co pracują naprawdę zawodowo w pewnych branżach. Ale nic nie szkodzi. Zaraz im zawieziemy jedzenie. Tylko wezmę, zobaczę, co to jest za misja. Tutaj może będzie fajna misja do pokazania w kolejnych odcinkach. Ta zapora jest naprawdę świetnie zrobiona. Jest naprawdę świetna. Tą cysternę, co mi się teraz zadanie w prawym górnym rogu pojawiło, to jeżeli zostanie dzisiaj trochę czasu, to może jeszcze to wykonam. Jeżeli nie, to wykonam to zadanie w którymś odcinku, w którymś następnym odcinku. Niebezpieczny wypadek, dostarczenie czegoś. Baryłki z ropą. Trzeba dostarczyć... To trzeba do tego mieć... To jest fajne zadanie, bo to trzeba mieć do tego ciężarówkę terenową, ciężarówkę z dźwigiem i trzeba te baryłki z ropą tutaj wyławiać z wody i trzeba je dostarczyć na
stację paliw. To jest fajne zadanie, może się nim zajmiemy następnym razem. Ach, miałem się odholować do tego, do garażu. No dobra, to się holujemy. Opuszczamy. I jedziemy na farmę, by odebrać materiały eksploatacyjne, które trzeba dalej dostarczyć. Zabieramy żarło dla pracowników. Ściemnia się, słońce znowu zachodzi, znowu cały dzień straciliśmy na wyciąganiu jednej ciężarówki z błota, czy tam skauta. Ha! Wiecie co? Zobaczymy, czy środkiem wjedziemy. Zobaczymy, czy wjedziemy głównym wjazdem. Bo główny wjazd jest pod wodą. I ciekawi mnie, czy taką terenową ciężarówką jestem w stanie tutaj wjechać, czy muszę też to omijać tutaj. No dobra, najwyżej się zakopiemy gdzieś tutaj. Jak tu do tego podejść? Najlepiej by było jechać albo prawą, albo lewą stroną. Broń Boże środkiem. Spróbujmy prawą. I teraz wjedźcie tutaj ciężarówką z przystosowaną do jazdy autostradą. Bo widzę, że terenową bardzo dobrze można tutaj przejechać. Bez problemu w zasadzie. A pamiętam, że tutaj tak często się zapadałem, bo miałem złą ciężarówkę, że się w głowie nie mieści. No dobra, to główny wjazd mamy tutaj już odstukany. Jest przejezdny. W każdym bądź razie. Co tu jest za zadanie? A, głodni pracownicy. To jest zadanie, które właśnie wykonujemy. Mamy odebrać tutaj materiały eksploatacyjne. W ilości raz i dwa. I jedziemy tak. Tutaj do góry. W lewo. Mam nadzieję, że przejadę między tymi kamieniami, bo jeżeli nie, to będzie cyrk. Przez tą zapadnię, przez to bajorko, po modyfikację, przez drugie bajorko, tutaj do głównej drogi, w prawo i w zasadzie dostarczyć tutaj, miejsce odwiertów. Do tego miejsca odwiertów na 100% będziemy jechać w kampanii. To jestem już bardziej niż pewny. Także musimy sobie do tego miejsca odwiertów znaleźć naprawdę dobrą i wygodną drogę, bo będzie dojazd, będzie trzeba tam dojechać z jakąś na 100% przyczepą. A my sobie teraz tak spokojnie, relaksująco będziemy jechać tutaj przez las. I zobaczymy, jak to będzie. Najlepsze jest to, że właśnie wyszło słońce zza chmur i świeci mi prosto w monitor, przez co nic nie widzę. Mam nadzieję, że nie przygwożdżę gdzieś, albo się nie wygrzmocę, ale nie obiecuję. Wszystko jest możliwe. Fajna jest ta gra, naprawdę. Ładna jest, naprawdę jest bardzo ładna, graficznie top.
Okej, tutaj w lewo. Przez bajorko i między skałami. Zaraz zobaczymy, czy przecisnę się między tymi skałami. Uff, głęboko. I bardzo grząsko. Co, stoję? A, czekajcie, ruszyłem się. Podciągnąłem się trochę wyciągarką i złapałem gdzieś podłoże. Uff. Trochę tu ciasno. No, właśnie. Trochę ciasno i zahaczyłem. Teraz delikatnie, żeby się nie wygrzmocić. Gdzieś tu jest modyfikacja. Nie bardzo chcę wjeżdżać w tą wodę. Mogę ją ominąć trochę. Zaraz przełączymy porę dnia, żeby nie było za ciemno do oglądania. W nocy to tu na pewno nic nie będzie widać. Muszę tylko delikatnie tutaj przejechać, żeby się nie wywrócić. Uff, jeszcze uratowałem sytuację. Dobra. Silnik. Do jakiego pojazdu? Do International Transstar 4070A. To chyba jest silnik do tej ciężarówki, którą sprzedałem właśnie. Dobra. Zmieńmy porę dnia. A muzyka od razu przestała grać. Nie, teraz nie będę grał. Zmieniłeś porę dnia, to teraz nie będziesz miał muzyki. Dobra. Niech tak będzie. My staramy się jechać dalej. Teren jest trochę tutaj dziadowski. Tutaj są te wszystkie kałuże, to jest taki typowy teren, żeby tutaj ugrząść i nie wykopać. Ale jeszcze dajemy radę. I tylko po to, żeby modyfikację tutaj zdobyć. Aj. No co, nie podjedziesz? No nie gadaj, że nie podjedziesz. No, teraz to inaczej. Jezu, ale tu garbato. Rzuca na prawo i lewo. Dobra, teraz gdzie? Prawo, lewo? Prawo. No to dobra, to jedziemy w prawo.
Na skróty nie zamierzam jechać, mógłbym tutaj przejechać między drzewami, ale nie zamierzam się tu wbijać między te brzuski. No jedziemy normalnie drogą. Mamy wystarczająco czasu, mamy wystarczająco paliwa. Już prawie jesteśmy. Wygląda to całkiem. Daliśmy radę. Już w pewnym momencie zwątpiłem. Ale jednak ciężarówka terenowa to ciężarówka terenowa. Mów co chciej, ale dobrze daje sobie radę. Gdzie mam zrzucić te skrzyneczki z piwem i chipsami? Tutaj z prawej. Okej. Żaden problem. Życzę smacznego. Niewiele brakowało. W Dyson Diesel prawie doszło do zamieszek. O, jednak pracownicy potrafią się odezwać. A, bardzo dobrze. Świetna robota. Tutaj widziałem zadanie, które chciałbym zaakceptować i zobaczyć, co należy w nim zrobić. Nie wiem, czy je dzisiaj zrobię, bo widzę, że już odcinek jest lekko przydługawy. Przez rzekę. Mamy dostarczyć przyczepę na środek rzeki. Dlaczego? No nie mogę ci powiedzieć. Nie, wchodzisz w to czy nie? Pewnie. Już chyba wiem nawet, gdzie ona... chyba wiem, gdzie ona ma być. Ma być tutaj. Powiecie, okej. Easy going, nie? Łatwe zadanie. Tutaj cyk, bum, przez krzaki i tutaj przez ten. Nie. Tak nie idzie. Właśnie, że tak nie idzie. Trzeba tą przyczepę praktycznie tutaj przez farmę wywieźć, przejechać tutaj dookoła zapory, całą tą drogą het aż na samą górę i prawdopodobnie tutaj dopiero skręcasz, zjeżdżasz w dół i dopiero można tą przyczepę tutaj dostarczyć. To jest takie naprawdę zadanie na jeden kompletny odcinek i nic innego nie robisz, tylko jedziesz przez całą drogę. Naprawdę przez całą drogę, przez całą mapę dookoła trzeba przejechać. No ale dobra. Może się zajmiemy tym innym razem. Dzisiaj na pewno już nie. Ja zasłużyłem na przerwę. Odstawiam ciężarówkę, gaszę tutaj silnik i sam wyciągam bułki i kawę. A ja wam życzę miłego dnia. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmiku. Jeżeli lubisz SnowRunnera i nie chcesz przegapić pozostałych odcinków, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Ja wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.